Dzisiaj samochód, który jest jeżdżącym dowodem na to, że świat motoryzacji, jaki do tej pory znaliśmy, nieuchronnie się kończy. Bo auto legenda, auto słynące z ogromnej trwałości i niezawodności, auto słynące z tego, że jeździło i po pustyniach, i po Antarktydzie i jest obecne na każdym kontynencie. Wyprodukowano je w 25 milionach egzemplarzy. Cały świat od dziesięcioleci ceni je za prostotę rozwiązań, za czystą mechanikę, za to, że jest nieskomplikowane, ale dzięki temu jest w stanie przetrwać wszystko. I co? I to auto, ta legenda, dostała silnik elektryczny. Spokojnie. Dostała elektryka, ale takiego malutkiego, 15 koni mechanicznych i 65 Nm, który tylko ma wspierać silnik spalinowy, diesla, jak słyszycie, bo bociany dalej tutaj są pod maską. I ma wspierać tego diesla przy ruszaniu w pewnych okolicznościach przyrody, tylko po to, żeby ograniczyć spalanie. Wymogi dotyczące emisji CO2. Jak słyszycie, podstawą nadal jest tutaj diesel 2,8 litra, 204 konie mechaniczne, 500 Nm. I to zmieniono między innymi tamten pasek, który się obraca. Jak widzicie, tu jest ten silniczek elektryczny razem z alternatorem, a tam jest pasek. Na rozrządzie i na tym silniku elektrycznym zmieniono jego napinacze i powiem Wam, że to wszystko spowodowało, że on kulturalniej pracuje. Testowaliśmy niedawno Land Cruisera nowego z tym samym motorem i on miał większe wibracje, bardziej hałasował. Oczywiście nadal słyszycie, że to jest diesel, ale jak zamkniemy teraz maskę, to naprawdę zadbano tutaj i o to, żeby te wibracje były mniejsze i żeby hałas był mniejszy. Na biegu jałowym ma 600 obrotów tylko na minutę, podczas gdy w poprzedniku, czyli wersja bez mchewa, to było 720 obrotów na minutę. Więc rzeczywiście wrażenia takie słuchowe, akustyczne z kultury pracy tego silnika są zdecydowanie lepsze. Niemniej nadal są to bociany, więc te bociany uciszę. Oprócz tego pod kanapę tutaj z tyłu trafił niewielki akumulator. On ma tylko 0,2 kWh, tam 204 Wh dokładnie pojemności. W tym miejscu gdzieś jest, jakbyśmy troszkę dźwignęli kanapę, to może byłoby go widać, ale nie będziemy kombinowali. Patrz, jak mi leci. A trzecim elementem całego tego układu Mild Hybrid jest konwerter prądu stałego, który zamienia prąd 48V, jaki powstaje z silniczka tutaj tego elektrycznego i jednocześnie alternatora, na 12V, po to, żeby doładować ten akumulator odpowiedzialny za zasilanie wszystkich urządzeń pokładowych, czyli 12V. Taki zwykły, normalny akumulator. I wszystko zrobiono tak, aby było jak najprostsze, aby nie trzeba było przekonstruowywać całego samochodu, więc te trzy elementy mają poprawić jakość jazdy, poprawić wyciszenie, poprawić nawet trochę dynamikę, przede wszystkim jednak ograniczyć zużycie paliwa o około 5 do 7%, jak podaje Toyota. I jest też pewna wada tego rozwiązania. Mianowicie, przez to, że zastosowano tutaj ten zupełnie nowy pasek, który jest zrobiony ze specjalnych materiałów mających właśnie ograniczyć między innymi hałasy i poprawić jakość pracy samego silnika diesla, to nie można zanurzyć teraz dłużej Hiluxa na więcej niż 10 minut w wodzie do 70 cm. 70 cm to będzie gdzieś, tutaj, czyli do tej wysokości możemy brodzić sobie Hiluxem w wodzie, przy czym trzeba pamiętać nie dłużej niż 10 minut, bo to wpływa negatywnie na trwałość całego tego paska. Po 10 minutach wyjeżdżamy z kąpieli. No ale przecież jak przejeżdżacie przez rzekę, to przejeżdżacie nie wzdłuż tej rzeki jedziecie przez 2 godziny, tylko przejeżdżacie ją w pław przez 5 czy tam do 10 minut, więc jeszcze powiedzmy, że to rozsądnie. Oczywiście jak wy jedziecie, 10 minut minęło, to wystarczy, że paseczek wyschnie i znowu możecie wjechać w kąpiel. Co się nie zmieniło? Nie zmieniły się wymiary, bo to naprawdę jest kawał fury. Jak widzieliście na początku, z hakiem holowniczym nie jest w stanie zmieścić się w garażu tak, żebyśmy mogli zamknąć całkowicie bramę. A stoję tak, bo będę go mierzył. Mierzył, bo ma 1, 2, 3, 4, 5 metrów i
35 cm. 5 metrów 35 cm plus jeszcze dodatkowo hak. Występuje już wyłącznie z podwójną kabiną, jak tam widzieliśmy, czyli dwie pary drzwi, no i paka, to co jest w Hiluxach i generalnie w pick-upach najważniejsze, tylko najpierw, o jest, cyk. Dobrze, że nie jest elektryczna. Znamy takie przypadki, że pick-up dostaje elektryczną roletę i potem są z tym same problemy, bo gdzieś tutaj dostanie się trochę piachu, trochę błota, trochę wody, potem piachu, czyli błoto, albo jeszcze jakieś inne czynniki sprawiają, że ta roleta po prostu przestaje działać sprawnie i płynnie. Przestrzeń bagażowa, tak zwana, ponad 1,50 m długości, wchodzi śmiało Europaleta. Dodatkowo mamy 1000 kg załadunku. Ciągle też możemy ciągnąć przyczepę, która waży 3,5 tony, czyli łącznie taki zestaw, jak będziemy mieli tu 1000 kg i tutaj przyczepa 3,5 tony, to będziemy łącznie mogli tak naprawdę zestaw 7-tonowy sobie targać tym samochodem. Fajnym materiałem to jest wyłożone, bo takim barankiem on pełni funkcję i estetyczną, i antypoślizgową. Ciekawe, jak będzie z biegiem czasu się rysowało i czy będzie się w ogóle rysowało. Lenart przyszedł, który jest ekspertem od pick-upów. Jest ekspertem dlatego, że jego tata ma pick-upa. Ja mam psa, w związku z czym mogę już od razu uchodzić w związku z tym za behawiorystę psiego. I podobno to jest plastik, bo tam w poprzedniku jest taki metal, a to już jest podobno plastik. Chcecie zasłonąć, cyk i zrobione. Trzeba troszkę siły, energii w to włożyć, ale tak jak powiedziałem, coś za coś. Energii trzeba też w to trochę włożyć, z tego co widzę. Żeby to, kurde, jak to? O! I to wszystko oczywiście takie siermiężne, ale trwałe i solidne. Zobaczcie, tu już są zawiasy, które jak otwieracie, to on jest na... Jak to się nazywa? Lenar, ty od pick-upów jesteś. O, siłowniki. Dwa takie siłowniczki, które powodują, że ona nie opada od razu, tylko powolutku, delikatnie i jak sobie na to staniemy, to nic tutaj się nie wydarzy, jak nawet będę po tym delikatnie sobie skakał. Na resorze piórowym teraz widać, samochód pięknie nam się ugina i podskakuje. To, co polecamy, to polecamy na co dzień jeździć z 200 dodatkowymi kilogramami tutaj, bo przez to, że mamy ten resor piórowy, no to auto na wybojach potrafi ten tyłeczek mu żyć swoim życiem, cały czas podskakiwać jak piłeczka ping-pongowa, a jak go dociążymy, jednak ma masę dodatkową, lepsze wyważenie całego samochodu. Dlaczego ciągle resor piórowy? Po pierwsze, niezawodne rozwiązanie do samochodu, który ma głównie pracować. Po drugie, jakbyśmy mieli klasyczne amortyzatory, to tutaj mielibyśmy maksymalnie powiedzmy 650-700 kg możliwości załadunku, a tak to mamy na takim resorze piórowym aż tonę. Z ciekawostek, w każdym normalnym samochodzie AdBlue się wlewa tutaj. Tutaj mamy wlew paliwa i pod nim mamy dwa koreczki. Tutaj jest nieco inaczej, tutaj się po prostu leje diesla i pomimo tego, że mamy miejsce teoretycznie na drugi wlew, czyli na przykład AdBlue, to on znalazł się pod maską. Nie pomylić się, nie wlać proszę płynu chłodniczego do AdBlue, ani AdBlue do płynu chłodniczego, bo będzie problem. Oczywiście żadnych kombinacji pod tytułem aktywne zawieszenie, pneumatyka, to wszystko ma być trwałe, ma być solidne, ma przeżyć setki tysięcy kilometrów, więc mamy tutaj z tyłu, tak jak powiedzieliśmy, normalny wahacz piórowy, normalne zawieszenie piórowe. Tutaj mamy po prostu amortyzator i to, co wyróżnia Hiluxa, to prześwit, bo on wynosi aż 31 cm. 31 cm w najniższym punkcie samochodu jest od gruntu do tej jego najniższej części. Więc naprawdę solidny. Fotel pasażera niestety nie ma regulacji wysokości, bo zobaczcie, ten tutaj jest elektrycznie sterowany i ma regulację wysokości. Można jeździć góra-dół, ale ten pasażera, przynajmniej w wersji Invincible, najwyższej, nie ma regulacji wysokości i manualnie wszystkim się steruje. No ale jak tak siedzę, to mam tutaj wystarczającą ilość miejsca. Podłokietnik jest tak dziwnie cofnięty i trochę nisko i jeszcze opadający, jakbym z górki zjeżdżał.
Nie reguluje się go w żaden sposób, pod nim jest po prostu schowek. Dobra, do tyłu idziemy. Jak na auto mierzące prawie 5 metrów 40 centymetrów, to miejsca za dużo tutaj nie ma. Oj, nie ma. No ale to oczywiście kwestia tego, że mamy tutaj samochód, który jest samochodem stworzonym do pracy, a nie na długie wycieczki krajoznawcze na drugi koniec świata. Więc jak tutaj ktoś usiądzie, no to lepiej, żeby to był dzieciak. Po pierwsze, ze względu na ilość miejsca na nogi, nie ma go zbyt wiele. Na stopy za to jest dużo. Nawet nad głową, pomimo tak wysokiego nadwozia, tego miejsca nie ma zbyt dużo, bo siedzę wysoko. Na szczęście mam dobrze przynajmniej podparte uda. Natomiast też siedzę dosyć pionowo, bo to jest, ma pionowe oparcia jak w ławce w parku, w związku z czym ta pozycja po prostu nie jest zbyt wygodna. Dla dzieciaków, szczególnie takich w fotelikach, będzie ok, szczególnie, że są 2 isofixy, natomiast jeżeli chodzi o osoby dorosłe, no to zdecydowanie nie będą tutaj miały zbyt wygodnie, ale za to będą miały 2 haczyki w fotelu, które mogą udźwignąć do 4 kg. Pierwszy raz spotykam się z takim rozwiązaniem. Mamy cykorki tutaj i mamy cykorki tutaj, jakbyśmy pojechali w teren i chcieli dzieciakom pokazać, jak się bawimy. Nie mamy za to ani jednego nawiewu tutaj na tylną kanapę, choć mamy podgrzewane siedziska skrajne. Czyli latem będziemy się gotowali, ale zimą będziemy sobie mogli podgrzać dupeczkę. Więc ciekawe, czemu nie zastosowali choćby jednego kanału nawiewowego i tutaj nie zrobili jakiegoś tego nawiewu. Nie ma też żadnego gniazda USB. Więc tak na dobrą sprawę to wolałbym mieć tutaj właśnie 2 gniazda USB czy USB-C zamiast 2 zewnętrznych podgrzewanych siedzisk. Nakuta mi to. Bardziej wolałbym móc podładować sobie telefon, szczerze mówiąc. No i wszędzie dużo plastiku. W każdej części tego auta jest dużo plastiku. Tu nawet ten szef, który widzicie, on jest z wtryskarki normalnie. To jest jedyny miękki element z tym prawdziwym już szwem, czyli prawdziwa nitka, a nie plastikowa. No i włączenie jest nadal takie charakterystyczne, że auto trochę tam drgnie, natomiast rzeczywiście jak stoi na biegu jałowym, czy po prostu na P, to czuć mniejsze wibracje. Nadal słychać, że to diesel, ale mam wrażenie, że kultura jego pracy jest naprawdę znacznie lepsza. Zegarek z 82 roku, mniej więcej, natomiast multimedia już nowe. Nie jest to zbyt duży ekran, on ma tutaj chyba 8 cali, jeżeli dobrze pamiętam, natomiast jest już tą nową generacją, która działa szybko, sprawnie, czego nie naciśniemy, to raz, dwa nam się otwiera i tylko jedno pokrętło tutaj zostało do regulacji głośności, włączania, wyłączania dźwięku. Jak przytrzymamy, to chyba nam się wszystko wygasi, tak? Albo, o tak, dobrze. Oczywiście w wersji Invincible mamy już Jibla, sprzęt grający. No i słuchajcie, to było tak prawdopodobnie, że ktoś wpadł do fabryki i powiedział: kurna, słuchajcie, w Hiluxie Invincible zapomnieliśmy jakiegoś dobrego sprzętu grającego. Dawać to, co mamy tam na składzie jeszcze, co nam zostało. Zobaczcie, jakie głośniki zamontowali. Tak samo te wysokotonowe, które są tutaj przy lusterkach. To też one wyglądają tak jakby, no dobra, to co by tutaj zrobić? Wiem, co zrobimy. Wyciągniemy te stare z magazynu, co mamy, poprzerabiamy i tutaj wmontujemy. No te wyglądają przekomicznie na desce rozdzielczej. No i też mamy tutaj co? Mamy piękny szef z wtryskarki, bo to wszystko jest tutaj twarde, to też jest twarde. Piano się pojawiło, żeby było troszkę bardziej elegancko. Plus za to, że mamy klimatyzację dwustrefową, obsługiwaną nadal dużymi, czytelnymi przyciskami. Oczywiście ma tryb automatyczny. Mamy pokrętło, którym jedziemy z napędem na 2 koła, na 4 koła albo na reduktorze. No i oczywiście jak jest sucho, to mamy Hiluxa tylko tylnonapędowego. Możemy sobie zablokować tylny dyfer tutaj, możemy wyłączyć kontrolę trakcji, włączyć asystenta z jazdy, ale oprócz tego wszystkiego pojawiły nam się jeszcze Drive Mode, czyli możemy sobie wybierać pomiędzy Sport, Normal albo Eco, jak normalnie jedziemy, albo możemy sobie włączyć tak zwanego MTS-a, tylko zanim go włączymy, to musimy włączyć sobie reduktor. Mamy reduktor włączony. Jak mamy reduktor włączony i klikniemy MTS, to tutaj wyświetla nam się taka ikonka, to jest multi-terrain, czyli on sobie tam dopasowuje wtedy, zobaczcie, albo automatyczny, albo piasek, albo błoto, albo można posłuchać muzyki rocka.
Niewielki ten komputer pokładowy, ale ma wszystko, co potrzeba. Klasyczne, analogowe zegary, ogrzewanie siedzeń prawego, lewego, jednostopniowe, gniazdo USB jedno, za to 2 gniazda zapalniczki. No jeszcze pod tym względem Toyota jest w latach 90. z tego co widzę, ale ma na przykład gniazdo takie tradycyjne, standardowe, 230V, z którego można, 220V w tym przypadku, z którego można zasilać urządzenia o mocy do 100 watów. Prosto, czytelnie, a przede wszystkim ma być trwale, bo nie po to zbudowano Hiluxa, żeby robił wrażenie tym, jak wygląda, jakie ma materiały w środku, tylko to jest po prostu wół roboczy, który ma mieć udogodnienia takie, które przydadzą Wam się w codziennym użytkowaniu, takie choćby jak ten JBL. Natomiast no szkoda, że gdzieniegdzie nie jest to po prostu troszkę lepsze, bo nawet przednie drzwi, tak samo jak tylne, mają podszybie plastikowe z szwem, z wtryskarki, jakieś gdzieś tam wstaweczki, które mają udawać szczotkowane aluminium, ale w praktyce są po prostu plastikiem polakierowanym w taki sposób, udawany. No i pierwsze wrażenie jest takie, powiem Wam, że ma ultra precyzyjny układ kierowniczy, wybitną dynamikę i jest niesamowicie komfortowe to zawieszenie. Wegetacja roślinna w tym roku wybuchła nad wyraz bujnie. Żartowałem oczywiście, spokojnie. Natomiast trzeba naprawdę uczciwie powiedzieć, że pierwsze wrażenie jest takie, że ten mild hybrid temu autu pomaga. Bo jak stoję, zatrzymuję się i jak ruszam, to on tak jakby już ciągnął go delikatnie z tego silnika elektrycznego, który, umówmy się, nie ma spektakularnej mocy, bo tylko 15 koni mechanicznych, newtonometrów jedynie 65, ale generalnie wrażenie jest takie, że to auto jest dosyć dynamiczne. Tylko 204 konie z silnika spalinowego i tylko 500 N, ale jak jedziemy sobie w trybie Eco, to naprawdę mam takie wrażenie, że ten mild hybrid mu mocno pomógł. Niestety nie doładowaliśmy go 200 kilogramami tam na pacę i efekt jest taki, że nawet jak przejeżdżamy o tutaj przez tą taką czerwone, takie wiecie, taśmy, to czuć jak mu podskakuje ten tył. Jak chcecie komfortowo jeździć takim pick-upem z resorami piórowymi na tylnej osi, to obowiązkowo powinniście mu wrzucić 200-250 kg tam na tę pakę, żeby on po prostu lepiej się prowadził, żeby tak nie podskakiwał mu ten tył, bo to czuć cały czas, jakbyśmy tam mieli zawieszenie z kauczuku i ono by cały czas chętne było do robienia pabał, 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 pabał. No, układ kierowniczy jest, tyle można o nim powiedzieć. No i komfort jest ok, bo on bardzo wybiera te nierówności, natomiast znowu daje o sobie znać ta pusta przestrzeń ładunkowa tam z tyłu. No, zdecydowanie miękko zestrojony, tak bym powiedział, do tego balony, które ma naciągnięte na te 18-calowe felgi. No nie jest to pneumatyka zdecydowanie. Natomiast podkreślam to raz jeszcze, definitywnie poprawiła się i dynamika, i poprawiło się brzmienie tego silnika, kultura jego pracy. To są dwie rzeczy, które są zauważalne od razu. W poprzedniku ta kultura pracy bardziej była jak w busie, niż jak w samochodzie osobowym tego silnika. Tutaj on nabrał takiej ogłady i to podkreślam po raz kolejny, bo naprawdę jest to organoleptycznie wyczuwalne. Po drugie, nawet jedziemy teraz, zobaczcie, 60 na godzinę, ja mu dodaję gazu i on chętnie się zbiera. Więc powiem Wam, że takie doświadczenia, nie świadczą o tym te parametry. Te 204 konie, 500 N w aucie tej klasy nie brzmią jakoś efektownie i efektywnie. Ale w praktyce zaskakuje dynamiką ten samochód, zdecydowanie. Umówmy się, takie auta są robione w tym celu, żebyście wsiadając mogli tu rzucić młotek albo siekierę, tutaj postawić skrzynkę narzędziową, tutaj papierem ściernym przejechać i żeby nic nie stało się temu plastikowi czy tym materiałom w środku. To są auta zrobione do pracy przede wszystkim, a z drugiej strony mają umożliwiać Wam komfortowy dojazd do tej pracy. Więc jeżeli tak spojrzymy na Hiluxa, to wszystko się zgadza. Wyłączyć sobie muszę asystenta pasa ruchu, bo choć poprawiano tutaj działanie tych systemów wspomagających jazdę, to niestety jak najeżdżam na linię, to on, kurczę, reaguje nie układem kierowniczym, tylko reaguje hamulcem, w związku z czym każde najechanie oznacza, że on mi przyhamowuje któreś koło. Zobaczcie, o,
i już mi przyhamował któreś koło po to, żeby złapać właściwy tor jazdy. No, mało przyjemne w odczuciach, tak bym to określił i tak bym powiedział. Skrzynia to klasyczny automat, 6-biegowy, więc znowu dowód na to, że liczy się przede wszystkim niezawodność. Niezbyt wyżyłowany silnik, bo 2,8 litra i 204 konie, no to Niemcy robią z takich silników, no nie z takich, bo one mają 6 cylindrów, ale znacznie więcej koni, ale 4-cylindrówki mają 2-litrowe i wyciągają z nich ponad 200 koni. Tutaj mamy 2,8 litra. To też po to, żeby nie był wyżyłowany zbytnio, a pojemność zrobiła newtonometry, zrobiła 500 newtonometrów w tym wypadku, więc bardzo dobry rezultat. Dlatego właśnie mamy tak duży uciąg i dlatego mamy takie wrażenie nawet niezłej dynamiki, biorąc pod uwagę klasę auta. Co ciekawe, ten mchew tutaj w żadnym trybie nie wyłącza całkowicie silnika spalinowego. Nie wchodzi w tryb żeglowania, czyli nie włącza sobie biegu jałowego. Teraz zdjąłem nogę z pedału gazu, kładę nogę na pedale gazu i on zaczyna normalnie jechać. Nie musi włączyć silnika, nie musi wpiąć biegu. Więc to trochę takie dziwne rozwiązanie, bo mchewy zazwyczaj to rozwiązanie polega na tym, żeby oszczędzać paliwo, to że on sobie będzie wyłączał ten silnik. Ale tutaj absolutnie tak nie jest. Natomiast jak zdejmuję nogę z pedału gazu, to wyraźnie czuję, że on zwalnia. Jedzie tak jakby na biegu, plus jeszcze dodatkowo ten silniczek elektryczny działa wtedy jak generator, czyli odzyskuje trochę energii, czyli jednocześnie delikatnie przyhamowuje auto. To ogranicza użycie pedału hamulca, choć absolutnie nie w takim stopniu jak w elektrykach, gdzie rekuperacja jest po prostu bardzo mocna, w związku z tym ten samochód wyraźnie zwalnia. W Hiluxie, którego testowaliśmy 4 lata temu, który był oparty na tym samym dieslu, czyli miał 2,8 litra, 204 konie, 500 Nm, to średnie zużycie paliwa w takich warunkach wynosiło 10,2, 10,3 litra, biorąc pod uwagę to, o czym mówi Toyota, czyli że tutaj mamy ograniczone o 5-7%, no to powinniśmy mieć powiedzmy o te pół do 0,6 litra mniejsze zużycie tego paliwa. Zobaczymy, jak będzie w praktyce przy podobnej prędkości. Co ciekawe, zobaczcie, jadę 120 i naprawdę jak na woła roboczego, jak auto do pracy, to tutaj jest cicho. Jadę po betonowej nawierzchni i przez wysokie podwozie, przez tą półterenową oponę jest naprawdę cichutko i nie słyszę w ogóle szumu ani oporów toczących się kół. Silnik, owszem, słyszę, że tam jest, ale on nie brzmi tak, jakby za chwilę te wszystkie bociany miałyby mi stamtąd wyfrunąć albo wyskoczyć na kolana, bo na 6. biegu mam raptem 2000-2100 obrotów. Więc naprawdę wreszcie to auto stało się cywilizowane, jeżeli chodzi o takie doświadczenia z jazdy. No dobra, to powiem Wam, że jest zacnie. Zobaczcie, 120 ponad, nawet delikatnie na godzinę i zużycie paliwa mam 9,1 litra. Biorąc pod uwagę wagę, gabaryty samochodu, jego rodzaj, to jest naprawdę nieźle. Na dobrą sprawę to ograniczyli nie o 5 czy tam 7% to zużycie paliwa, ale wychodziłoby na to, że nawet tak około 10%. Także tu zaskoczenie, bo często jest tak, że wrzucają producenci mild hybrid, ale to zużycie paliwa niższe jest odczuwalne tylko w laboratorium, jak robią sobie pomiary WLTP, po to, żeby się potem wykazać niskim spalaniem i niskimi emisjami CO2. W tym wypadku faktycznie jest to zauważalne. I to tak powiecie, a dobra, tam 10 czy 9 litrów, co to za różnica? No ale dla niektórych to będzie różnica. 4 lata temu było równiutko 11 sekund. Zobaczymy, jak będzie teraz z układem MHEV. O kurna, zamielił tylnymi kołami, szok. Poprawili! Jak poprawili? 11 sekund było, a jest 10,77. Ten sam zestaw na pokładzie. Wersja ta sama, Invincible. I tam mieliśmy 11 sekund, a teraz 10,77. Jo! Zrywna bestia.
A ciekawe, jak włączymy sobie tryb napędu na 4, czy na przykład on odjedzie nam na samym początku trochę bardziej, tak jest, wpięty napęd na 4 koła. Jeszcze tu zrobię tak. Tak. Tu reset nastąpił. O, odepchnął się lepiej. No nie. 11:18. No jednak nie. Dobra, to jeszcze raz zrobimy, tylko w jeszcze innej konfiguracji, czyli jesteśmy w trybie Sport. Napęd mamy tylko na tylną oś, ale tym razem bąk będzie zmieniał przełożenia. Zanim rusza, zanim zmieni bieg, to chwila mija, powiem Wam. No teraz 11:06. Dobra, zostajemy przy pierwszym wyniku. 10:77. Toyota mówi w papierze, że to jest 10:07 i wszystko by się zgadzało. Powiem Wam, że kiedyś wsiadałem do takiego samochodu i mówiłem o... Będę musiał się teraz przez kilka godzin męczyć. A w przypadku tego nowego Hiluxa jest już trochę inaczej, bo naprawdę ucywilizowano ten samochód, jednocześnie nie pozbawiając go w żaden sposób jego użytecznych cech, takich praktycznych. To nadal jest samochód do pracy. To nadal jest wół roboczy. Przez zawias piórowy, przez ładowność, przez rozwiązania mechaniczne i techniczne. Dobrze bardzo zrobiło mu wstawienie tutaj tego mchewa. O ile nie jestem zwolennikiem mchewów, w których jest tryb żeglowania, wyłączają silnik, to tutaj to proste rozwiązanie polegające na tym, że ten silnik elektryczny wspiera trochę ten samochód, plus pozwala oszczędzać energię, a jednocześnie nie irytuje, jest naprawdę spoko. Bo mamy rzeczywiście te dodatkowe newtonometry podczas startu i to czuć. Mamy niższe spalanie i to, tak powiedziałbym, o dobry litr przy stałej prędkości, a jednocześnie nie występuje żadna z tych irytujących rzeczy, czyli żeglowanie, wyłączanie silnika spalinowego i tak dalej. Więc naprawdę to akurat dobrze mu zrobiło. Szkoda, że ucierpiała na tym nie tyle głębokość brodzenia, bo ona jest taka sama jak w poprzedniku, co czas tego brodzenia. No ale umówmy się, nikt nie będzie przecież więcej spędzał w wodzie w zanurzeniu 70 cm więcej niż pół godziny, nie? Znaczy więcej niż te 10 minut. No, nikt nie wjeżdża do rzeki, nie wyciąga wędki i nie stoi w niej pół godziny, albo godzina, albo 2. Chociaż wędkarze to i 8. Jednocześnie owszem, wnętrze jest plastikowe, ale takie ma być. Ma być proste, ma być czytelne, ma mieć wszystko to, co potrzebne, a jednocześnie można tutaj rzucać sobie wszystkie narzędzia, gdzie popadnie, jak popadnie, bez obaw o to, że coś uszkodzicie, że coś odpadnie. Więc tak jak mówię, z jednej strony ciągle tę prostotę, te mechaniczne rozwiązania, najprostsze, ale najskuteczniejsze, połączono z nową technologią MHEV i z rzeczami, które zapewniają Wam większy komfort. No powiem Wam, 68-69 decybeli w traktorze de facto to jest bardzo dobry wynik. To takie wyniki to pokazywały nam nieraz SUV-y, jakie testujemy przy podobnej prędkości. A dzisiaj jest dosyć wietrznie, więc tutaj słychać trochę tego wiatru tańczącego. Na przykład teraz dostaliśmy jakiś boczny taki podmuch, więc i tak jest naprawdę fajnie. Tak jak mówię, no nie można traktować tego samochodu jako alternatywy dla SUV-a. To sobie powiedzmy uczciwie i otwarcie, ale jeżeli ktoś potrzebuje auta do pracy, pracuje na budowie, pracuje w lesie, pracuje w firmie budowlanej, przy drogach albo mieszka w jakimś niedostępnym terenie, jednocześnie potrzebuje dużej paki, bo robi, nie wiem, remont domu albo stawia sobie nowy dom gdzieś wysoko w górach, to auto naprawdę ma sens. Jeździ bardzo przyzwoicie, bardzo zostało ucywilizowane pod kątem komfortu i odczuć z takiej normalnej jazdy, a z drugiej strony pozostało po prostu Hiluxem, autem do ciężkiej roboty. To, że Hilux ma duże kąty zjazdu, natarcia, dzięki prześwitowi, to nawet pomimo tego dużego rozstawu osi, duży kąt rampowy, to każdy wie. A mnie bardziej ciekawi, czy on będzie
dawał troszkę frajdy na przykład z zamiatania tyłkiem w takich warunkach, jakie tutaj mamy. No, tak sobie to włączyłem i tak sobie to wszystko wymyśliłem. Tutaj wejdę sobie w sport. Tutaj co? Włączę mu piasek? Piasek, nie? Bo jesteśmy na piasku teraz. Mam wszystko powyłączane. I tak to sobie wymyśliłem i ciekawe jak pojedzie w takim trybie wokół naszego zagajnika. O, może skrzynię wezmę jeszcze w S. Ojej. Jezus Maria, jak on skacze. Dobra, wiecie co zrobię? Nie wrzucę tam 200 kg, nie ma takiej opcji, ale wrzucę sobie tryb jednak 2H. Tak. Wyłączę sobie kontrolę trakcji teraz. O. W takim trybie powinien trochę dupą pozamiatać. Zobaczymy jak chętnie, jak skutecznie. O, właśnie, o to chodzi. Tak jest, o to chodzi. Tak się bawimy tutaj u nas w Grodzisku, rozumiecie? Hiluxami w tylnym napędzie. O, tak, o. I tu trzeba już naprawdę się napracować wajchą. Ale wtedy idziemy w pełnym drift modzie normalnie. Widzieliście kiedyś Hiluxa driftującego? Jak nie widzieliście, to właśnie widzicie. Natomiast podskakuje niemiłosiernie. Wystarczy. Idzie jak dzik. Tak się bawi Hilux!